Łowienie na jeziorze Bled było moim największym karpiowym marzeniem. A przecież mawiają, że marzenia są po to, by je spełniać. But now I'll rise above you. But now I'll rise above you. Siemano, witam Was serdecznie po raz pierwszy poza granicami Polski. Jak widzicie za moimi plecami ten charakterystyczny kościółek. Pewnie większość z Was już wie, gdzie jesteśmy. Jezioro Bled w Słowenii. To jest bez wątpienia woda, która jest mokrym snem każdego karpiarza, również i moim. Także ja postanowiłem zrealizować ten cel. Jesteśmy, mimo że tak naprawdę wszystko wskazywało na to, że nie uda nam się tutaj przyjechać. Słowenia częściowo zamknęła się dla Polaków i wprowadzili pewnego rodzaju ograniczenia. Między innymi na granicy należało okazać dokument, który potwierdzał rezerwację noclegu na terenie Słowenii, oraz był wymagany test na koronawirusa, który nie dość, że jest absurdalnie drogi, bo zapłaciliśmy za niego ponad 400 zł za osobę, czyli koszty naszego wyjazdu poszły tak do góry. A warto nadmienić, że Słowenia naprawdę nie należy do tanich państw. Jest tutaj naprawdę bardzo drogo, no ale za takie przyjemności, za takie widoki, jak mam za plecami, niestety trzeba zapłacić. Jak się okazało na granicy, strażnik nie sprawdził od nas tak naprawdę nic oprócz dowodu. Także mamy teraz z Martyną trochę takie poczucie, że wyrzuciliśmy prawie tysiaka do wody, do śmieci. No ale z drugiej strony patrząc, jakbyśmy trafili na kogoś, kto naprawdę by tak skrupulatnie przejrzał tą naszą dokumentację, wymagałby pokazania właśnie tych dokumentów od rezerwacji noclegu, od koronawirusa. No nigdy nie wiadomo, na kogo trafimy na granicy, także no, może mieliśmy po prostu farta. Dzisiejszy dzień razem z Martyną poświęciliśmy tak naprawdę w pełni turystyce, no ale jednogłośnie zdecydowaliśmy, że odwiedzimy tutaj takie lokalne górki. Jedna z nich nazywa się Ojstrica. Damy radę pod to wejść? Ja pierniczę. Przyjechali na wakacje, kurna. Górka, na której szczycie znajduje się ławeczka. Widoki absolutnie kapitalne. Polecam Wam, żeby się tam wybrać, jeżeli tutaj będziecie. Jutro z kolei zaczynamy naszą przygodę wędkarską na Bled. No i powiem Wam, że ręce już mi chodzą. Jestem zestresowany troszeczkę, nie wiem, czy sobie poradzę. No, mimo wszystko wydaje mi się, że jestem dobrze dosyć przygotowany. Początkowe plany były takie, żeby tutaj na Bled przylecieć samolotem, ale jak tylko zacząłem robić listę, jakie rzeczy są mi potrzebne, odeszliśmy od tego pomysłu i jednak tutaj przybyliśmy samochodem. Na początku plan był taki, że ograniczymy się do minimum, pełen minimalizm, ale ja jestem takim sprzętowym onanistą, że po prostu nie potrafię już. Po prostu muszę mieć zapas. Lepiej się czuję, jak mam za dużo rzeczy, niż czegoś mi brakuje. Dlatego zakupiłem taczkę, będziemy całkiem mobilni. Wydaje mi się, że no, będziemy w stanie tak naprawdę odwiedzić jakąkolwiek miejscówkę, która by nam wpadła gdzieś tutaj w oko i która by się nam wydawała godna próby, godna spróbowania poszukania karpi w danym miejscu. Kurczę, nie mogę się doczekać, żeby już zarzucić tutaj wędki i spróbować przechytrzyć jakiegoś karpia. Budzik jutro o 5:30 i ruszamy na łowy.
Dobra, wydaje mi się, że wystarczy, jeżeli chodzi o to wejście, bo Was zanudzę już na samym wstępie. Trzymajcie kciuki, widzimy się jutro już na rybach. Nie spodziewałem się, że jezioro Bled pokaże nam taki pazur już od samego początku. Wstaliśmy zgodnie z planem o świcie, zapakowaliśmy cały sprzęt na taczkę i gdy tylko wyruszyliśmy, zaczęło lać jak z cebra. Słuchajcie, nie wiem czy mnie słychać, mamy pierwszy dzień łowienia na Bled i prawdziwe oberwanie chmury. Tylko przyjechaliśmy taczką na miejscówkę, tą drugą miejscówkę, którą miałam wypatrzoną już od jakiegoś czasu. Udało się zarezerwować właśnie to konkretne miejsce i w momencie kiedy podjechaliśmy taczką, zaczynamy rozkładać cały Majdan, zaczyna lać niemiłosiernie. Zarzuciłem wędki stosunkowo blisko brzegu, około 40-45 metrów od brzegu. Zanęciłem procą. No i teraz czekamy, ale pogodę mamy masakryczną. Po prostu Bled nas przywitało no, w taki hardkorowy sposób. Centralka już, że tak powiem, baterie mi się wyładowały. Zapomniałem paru rzeczy z domu, więc będziemy musieli zrobić jeszcze mały kurs, żeby uzupełnić pewne zapasy. No i co, trzymajcie za nas kciuki. Mam nadzieję, że ta pogoda mimo wszystko będzie sprzyjająca do takiego połowu, po prostu, połowu na Bled. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że dzisiejszego dnia uda nam się coś pomóc. Wow, Sinatra. Słuchajcie, pierwszy dzień łowienia na Bled upłynął nam pod znakiem deszczu. Od samego początku lało niemiłosiernie, mieliśmy wszystkie rzeczy przemoczone i to skłoniło nas do tego, aby ten pierwszy dzień potraktować tak bardzo stacjonarnie. Mimo że mamy taczkę, to zdecydowaliśmy się, że cały dzień przeznaczymy na tą jedną miejscówkę. Miejsce naprawdę fajne, ale przez cały dzień nie widziałem tutaj żadnej aktywności ryby. Jeżeli chodzi o zarzucenie wędek, no to mam bardzo króciutkie wędki, no, które jednak ograniczają dystans, na którym mogę łowić. Więc rzucam praktycznie na ich maksimum 40-50 metrów. Do tego stosuję taką naprawdę drobną PV-eczkę, siatkę PVA, w której znajdują się pokruszone kulki oraz odrobina orzecha tygrysiego. No i to oczywiście zaczepiam o haczyk, zarzucam, no i na te 40-50 metrów spokojnie to wszystko leci. Jeżeli chodzi o nęcenie, no to też dzisiaj nie odpalałem spomba, postawiłem na procę oraz na kobrę. Jeżeli chodzi o ilości, to jakoś też nie szalałem. Myślę, że nęciłem z wyczuciem. No i co, niestety na ten moment nie mamy złowionego żadnego karpia, nie mieliśmy żadnego brania, ale szczerze mówiąc ja się wcale nie spodziewałem. No, PV-ka mi spadła gdzieś. No, myślę, że trzeba będzie się trochę napocić i napracować, żeby jakiekolwiek branie wypracować. Tutaj obok nas dosiedli się też karpiarze, którzy no, wędkują z nami no, prawie od samego początku, chyba od 10 czy od 11 przybyli na stanowisko i niestety również bez efektów. Być może ta ryba jest też przyuczona do tego, żeby no nie wiem, za dnia nie żerować. Ciężko mi powiedzieć, wiadomo, jest tutaj ograniczenie, że możemy wędkować tylko i wyłącznie za dnia, więc może wczesny ranek i późne popołudnie to najlepsza pora, aby dobrać się do tych przepięknych karpi. Dobra,
tyle ode mnie. Widzimy się przy następnym wejściu. Wow, Sinatra. Zgodnie z moimi przypuszczeniami karpie zaczęły żerować mniej więcej godzinę po zmroku. Szkoda tylko, że nie u nas, a u sąsiadów, którzy łowili na miejscówce zwanej Villa Bled. W ostatnie 2 godziny łowienia udało im się położyć 3 karpie na macie, a my tym razem musieliśmy obejść się smakiem i z pokorą wróciliśmy do hotelu. Siemanko, rozpoczynamy drugi dzień łowienia na bled. W dniu wczorajszym niestety już nic więcej się nie wydarzyło i o godzinie 23 zjechaliśmy do domu. Dzisiaj pobudka o godzinie 6 rano i wylądowaliśmy na nowej miejscówce. Mam nadzieję, że ta miejscówka przyniesie nam jakąś rybę. Chwilę po zarzuceniu wędek mieliśmy co prawda jakieś takie pojedyncze popikiwania, no ale jak dobiegłem do wędki, zaciąłem, niestety było pusto, więc nie wiem, czy mogę sobie zaliczyć to branie na konto, czy też nie. No co mogę wam więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o nęcenie, no to tak, używam takich, nie wiem, chyba będziecie to widzieli, takich PV-ek, takich małych PV-eczek, wczoraj wam też je pokazywałem. A drugi zestaw po prostu pakuję w taki worek PVA, korda, rozmiar large. W środku umieszczam przypon na miękkiej plecionce, na końcu włosa jest pojedynczy łaftersik, chyba tutaj nawet zamontowałem tunakryl. No a w środku widzicie mały pelecik, pokruszone kulki, trochę orzecha, oczywiście solonego, żeby nam tej PV-ki nie rozpuścił. No i to wędruje na dystans około 50 metrów, 40-50, bo taką sobie przyjąłem odległość, że na takiej będę łowił. No a nie chcę, że tak powiem, jakoś na siłę rzucać, nie wiem, na 60 czy 70 metr, a potem nie móc po prostu tam nęcić, bo to również jest ważne. Dzisiaj uruchomiliśmy spomba, uruchomiliśmy kobrę. No niestety spomb już się urwał. Nie wiem, te oryginalne spomby chyba nie pływają. Chyba mają takie specjalne pływaki, ale ja ich nie posiadam, więc ten spomb nam utonął. Mamy jeszcze 2 sztuki, więc mam nadzieję, że do końca wyjazdu nam ich wystarczy. Jadąc tutaj musicie się przygotować też trochę fizycznie. Kończymy łowienie o godzinie 23. Początek łowienia o 5:36, więc no, siłą rzeczy, nawet jeżeli wrócimy o tej 23 do domu, ogarniemy się, zrobimy jakiś prysznic, trochę coś tam przekąsimy. Mamy już po północy, więc 5,5 godziny snu to nie jest jakiś wypas. Także jednak to zmęczenie daje się we znaki i zwłaszcza, że tutaj, jeszcze taka dygresja, mamy tą taczkę, ja pierwszy raz jeżdżę taczką. Na taczce mamy załadowany sporą ilość towaru, myślę, że całość może ważyć 40, może nawet 50 kg. Jest tutaj taka powierzchnia, że do hotelu, żeby wyjść z hotelu i przyjechać tutaj nad wodę, mamy bardzo stromą górę do pokonania. I naprawdę robię ją na 2-3 razy i robię przerwy, bo łapię taką zadychę, że masakra. Nie ma kondycji niestety. A potem, jeżeli chodzi o ten stromy zjazd, to też nie jest kolorowo, bo ta ciężka taczka nabiera pędu i trzeba ją cały czas kontrolować, cały czas hamować, co też jest dosyć męczące. No ale tak, wylądowaliśmy na nowej miejscówce. Zobaczcie, tutaj kościółek mamy teraz z tej strony. Generalnie miejscówka położona najbliżej naszego miejsca, w którym się zakwaterowaliśmy. Co mogę wam więcej jeszcze powiedzieć? W zasadzie to chyba tyle na to wejście. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że jednak uda nam się coś złowić, uda nam się pokazać jakąś rybę z bled. Bardzo chcę też powędrować na tą drugą stronę, spróbować tam powędkować, bo widziałem tam parę ciekawych miejsc, parę ciekawych miejscówek, które bardzo chciałbym odwiedzić, ale już teraz się nie dziwię, czemu po prostu karpiarze tam za bardzo nie siadają. Jest spory kawałek do przejścia, spory kawałek do pokonania, także trzeba się fizycznie przygotować do takiej zasiadki również. Dobra, kończę ten wstęp.
Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że widzimy się już przy rybie. Po kilku godzinach bez brania zdecydowaliśmy się zmienić miejscówkę i udać się na drugą stronę jeziora. Jak się później okazało, mieliśmy do przejścia ponad 3 km w jedną stronę, a z 40-kilogramowym obciążeniem na taczce było to nie lada wyzwanie. Część restauracyjna, jak możecie się domyśleć, jest bardziej oblegana przez turystów, natomiast patrząc z wędkarskiego punktu widzenia jest ona bardzo interesująca. Zaledwie 50 metrów od brzegu mamy dostęp do dużej głębokości sięgającej nawet 11 metrów. Nasz plan był banalnie prosty. Próbujemy dobrać się do karpi na głębokiej wodzie. Postanowiliśmy zmienić miejscówkę. Po 7 godzinach bez brania przetransportowaliśmy się w końcu na drugą stronę jeziora. No i będziemy próbować tutaj. Mamy godzinę 15, więc można powiedzieć, że ten dzień rozdzieliliśmy tak porówno. Połowa dnia na tamtej miejscówce, druga połowa po drugiej stronie jeziora. Za chwilę rozkładam wędki, szybko je zarzucam. Krótkie, szybkie nęcenie. No i modlimy się i czekamy na karpia. Przejście na drugą stronę zbiornika tą taczką to jest naprawdę niesamowita mordęga. Zajęło nam to około 30 minut, ale też musiałem robić krótkie przerwy, no bo nie idzie wyrobić. Jeszcze w takim słońcu, dzisiaj się zmieniła pogoda, jest naprawdę ciepło. No ale nic, zabieramy się do pracy, nie tracimy czasu, a Wy standardowo trzymajcie kciuki. Słuchajcie, nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Ręce mi się trzęsą. Właśnie zaczynaliśmy się zbierać z Martyną już do domu. I taka rolka, że prawie wciągnęło wędkę do wody. Jezu, trzymajcie kciuki, żeby udało się złowić pierwszego karpia z Bled. Jezu, jest szansa. Widzę go. Widzę. Nie jest to olbrzym, ale jest. Pojedynczy aftersik.
I siedzi. Mamy karpia z bled. Pięknie. No taka No jest sporo. 14 może być. Jest. Jaka 14? Nie? Jest. O kurna. No nie mogę, ale się trzęsę tak, że... O Boże. No. Mamy karpia. Idziemy go oporządzić, za chwilkę go wam pokazujemy, ale ja muszę na chwilę dojść do siebie po prostu. Dopiero co przerzuciliśmy ten zestaw. Zmieniłem całkowicie jego budowę, ale jutro już na spokojnie wam to wszystko pokażę. Giant Crab, pojedynczy wafters, tym razem na fluorokarbonie. I niezawodny haczyk, który no jak już się ryba wepnie, to nie ma opcji, żeby się wypięła, czyli PB Products Long Shank rozmiar 6. Dobra, ale o szczegółach pogadamy już jutro, bo mamy godzinę 22:14. Pokazuję wam rybkę. Szybko jeszcze zarzucę tą wędkę. Idziemy wam ją pokazać. Jest. Ale już się wypiął. Kurde, ale super. Słuchajcie, w końcu doczekaliśmy się pierwszej rybki z bled. Może nie jest to olbrzym, za chwilkę go zresztą zważymy, ale daje mu tak, ja wiem, 14-15 kg maksymalnie. Wędkę praktycznie wciągnął do wody. Branie naprawdę było spektakularne. Zaprezentuję ją wam od razu rybkę. Jak wygląda ten zawodnik. O Jesus. Nie no, nie jest duży. Ale cieszy. Rozdziewiczony jestem, można powiedzieć. Pierwszy karp z publicznej wody. Pierwszy karp zagraniczny. Mega się cieszę. O kurde. Super. Mega. I tak jak wam mówiłem, nocki i najprawdopodobniej wczesny ranek to najlepsza pora na to, żeby dobrać się do tych miśków. Mała PV-eczka, kilka kulek wystrzelonych z procy i takie efekty. Dobra, zwracamy mu wolność. Czekaj, zważę go tak z ciekawości tylko. $15,85 z workiem. Czekaj. Pięknie. Pierwszy z bled. Pięknie. Nie wierzyłem w to, ale się udało. Jestem naprawdę w ciężkim szoku. Jutro porozmawiamy o tym na spokojnie. A tymczasem
Zbieramy się jednak, nie zarzucam już wędki, ponieważ mamy godzinę taką, że musimy się zbierać. Przypominam, że łowienie jest tutaj dozwolone do godziny 23, a mamy jeszcze 2 km do przejścia. Tragedia, jeszcze dobre aeroby przede mną. Na razie. Drugi dzień łowienia na bled zakończył się dla nas w najlepszy możliwy sposób. Ta nocna zdobycz nie tylko naładowała mnie pozytywną energią, ale przede wszystkim oczyściła moją głowę z odgórnie narzuconej na siebie presji. I to był właśnie ten moment, w którym można było odetchnąć z ulgą i w 100% skupić się na łowieniu. Pierwsze kroki, które postawiłem następnego dnia, uświadomiły mi, że moje ciało ma już dosyć tego maratonu. Kilkukilometrowe tournée z taczką niestety dało się we znaki w postaci zakwasów na udach, łydkach i przedramionach. No cóż, trzeba było zacisnąć zęby i nie odpuszczać, bo to nie w moim stylu. Kiedy wyruszyłem z domu, było już stosunkowo późno, dlatego odpuściłem pieszą wędrówkę do restauracyjnej części zbiornika i postanowiłem improwizować. Ku mojemu zdziwieniu miejscówka Villa Bled była wolna, więc długo się nie zastanawiając postanowiłem usiąść właśnie w tym miejscu. Trzeci dzień łowienia na jeziorze Bled. Po raz kolejny nowa miejscówka. Emocje po złowieniu karpia już troszeczkę opadły. Generalnie plan na dzisiejszy dzień był taki, aby wstać rano, nawet jeszcze wcześniej i od razu przetransportować się do tej restauracyjnej części zbiornika, gdzie wczoraj łowiliśmy i złowiliśmy w końcu karpia. Ale niestety podczas tego stromego podejścia przy wyjściu z hotelu byłem już tak zmęczony, spałem około 4 godzin i ten stromy podjazd robiłem chyba już na 3 razy. Miałem taką zadyszkę i jeżeli pomyślałem sobie, że jeszcze muszę przejść 2 km wokół jeziora, odpuściłem i postawiłem na to, aby poszukać wolnego miejsca przy tych miejscówkach typowo karpiowych, które są bardzo blisko od naszego miejsca zakwaterowania. Okazało się, że byłem tak wcześnie, że wszystko było wolne, więc wybrałem miejscówkę, na której jeszcze nie byliśmy. Po dotarciu na stanowisko plan działania był bardzo podobny do tego z dni poprzednich. I właśnie, miałem Wam pokazać przypon, który okazał się skuteczny i przyniósł nam rybę, więc już Wam go pokazuję. Standardzik 50 cm odcinek Ledcora. Tutaj zastosowałem Helisafe oraz ciężarek 80, czyli po prostu łowienie na zrywkę. I postanowiłem zastosować fluorokarbon z małą modyfikacją. Tutaj domocowałem krętlik z dużym oczkiem, natomiast po prawej stronie od naszego ciężarka zamontowałem taką blokadę na koraliku, dzięki czemu ten przypon jest tak fajnie mobilny i jak to spada na dno, ciężarek oczywiście uderza o dno jako pierwszy i ten przypon, dzięki temu, że mamy tutaj taki margines, on fajnie nam się układa, nawet jeżeli tam jest jakaś roślinność podwodna, to on tak fajnie pomalutku spada i łaftersik osiada na dnie. Jednocześnie bardzo fajnie się prezentuje. Na włosie na mikrokrętliku zamocowany był pojedynczy łafter Giant Crab i właśnie taka kombinacja okazała się skuteczna i dała mi pierwszego karpia z bled. Powiem Wam szczerze, że jestem tak zdeterminowany do tego, żeby tutaj połowić, bo nie wiem, czy taka przygoda mi się jeszcze kiedykolwiek przytrafi. Dzisiaj troszeczkę zmieniłem taktykę, wyjąłem długi kij do spombowania, Prologiki C2 Natura Tech 3,5 LB, czyli po prostu sztywna pała. I stosowałem w dalszym ciągu te krótkie dwarfy, które Wam zresztą jeszcze pokażę, bo one są bardzo kompaktowe, fajnie się składają. Fajne kijaczki do takiego stalkingu, do takiego mobilnego łowienia, super. Przestałem stosować PV-kę, żeby wydłużyć jeszcze rzut. Rzucam na około 60 metrów i
używam spomba do tego, żeby zanęcić sobie miejsce. Próbuję teraz zaatakować właśnie te karpie w ten sposób. Podam trochę więcej zanęty i wierzę w to, że to okaże się być strzałem w dziesiątkę. No na razie wyniki są, powiedziałbym, że średnie, no ale staram się adaptować do tych warunków, staram się wyciągać wnioski i staram się dobrać do tych karpi i mam nadzieję, że w końcu, że tak powiem, wpadnę na ten złoty środek, który pomoże mi w ich zlokalizowaniu i sprowokowaniu ich dobrania. Tak jak mówię, płytkie partie, totalna cisza, głębsze partie. No, widać, że na większym dystansie te ryby się spławiają. No ja specjalnie właśnie z tego powodu wydłużyłem ten rzut. Nęcę troszeczkę obficiej. No i zobaczymy, co nam przyniesie ta doba. Bardzo możliwe, że zostaniemy na tej miejscówce, na której jesteśmy teraz, ponieważ wsypałem dość dużo futru. Ryba najprawdopodobniej stanie się aktywna wieczorem, więc trzymam się takiego planu, że dzisiaj łowimy stacjonarnie, siedzimy tutaj do wieczora, do 23. Przerzucam wędki co jakieś 3-4 godziny. Upatrzyłem sobie azymut po drugiej stronie brzegu i tam spombuję i tam zarzucam. Staram się być jak najbardziej precyzyjny, bo jakbym poszedł w tym kierunku, żeby już rzucać na 100% swoich możliwości i jednocześnie raz rzucić za blisko, raz dorzucić i tak na zmianę, to nie jest dobry pomysł. Lepiej już według mnie skrócić troszeczkę ten dystans, ale poprawić tą skuteczność nęcenia, nęcić punktowo, jak najbardziej punktowo, żeby ta zanęta była stosunkowo skupiona. Zresztą przy takiej głębokości podejrzewam, że jak ten spomb spada do wody, to się robi taki dywan, że masakra. Tyle ode mnie, trzymajcie kciuki, wędki przerzucone, zanęcone obficie, tak jak mówię, do zanęcania użyłem orzecha tygrysiego, kulek GLM, czyli nowość od Ultimate, oraz anchoa, czyli również nowość. Próbujemy, zobaczymy, co się wydarzy i tak jak mówię, trzymajcie kciuki. W związku z tym, że pogoda tego dnia bardziej sprzyjała turystyce niż wędkarstwu, raczej nie nastawiałem się na zbyt wiele. Natomiast gdy tylko nadszedł zmrok i wszyscy turyści opuścili jezioro, w pewnym momencie sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Karpie niesamowicie się uaktywniły, spławiając się nad moimi zestawami praktycznie co kilkadziesiąt sekund. Siedziałem jak na szpilkach i byłem gotowy na branie, na które wcale nie musiałem długo czekać. Godzina 21, nagle patrzę, wędka zaczyna spierdalać mi do wody. Na szczęście byłem w pobliżu, od razu energicznym ruchem chwyciłem za kij. Ryba silna jak lokomotywa zaczęła wysnuwać żyłkę z kołowrotka. Zacząłem pomału ją pompować, nagle odbicie szczytówki i czuję luz. Ryba spięła się po kilku minutach holu. Możecie mi wierzyć bądź nie, ale w tym momencie łzy napłynęły mi do oczu. Odłożyłem wędkę na podpórce, próbowałem jakoś się opanować, ale było ciężko. Była to chyba najbardziej bolesna spinka, jaką przeżyłem w swoim życiu. W następnym odcinku